Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotr Dubiela, jestem autorem bloga Tu jest Bug. Pytanie na dziś brzmi, czy poprawnie wykorzystujesz Page Object Pattern w swojej pracy? Z własnego doświadczenia wiem, że teoria swoje, a życie swoje. A na pytanie, dlaczego ktoś robi tak, a nie inaczej, często słyszę, że albo tak mi jest wygodniej, albo ktoś już tak coś zrobił, więc ja tylko powtarzam utarty schemat. Jeżeli coś jest robione niepoprawnie, ale działa, to nie znaczy, że jest dobre. Znaczy tylko, że w tym momencie działa, a negatywne skutki nie zdążyły odcisnąć na nas swojego piętna. Dlatego jeśli już chcemy iść na skróty wedle schematu, to czy nie lepiej powtarzać sprawdzony schemat zaproponowany przez twórców narzędzia? Zapraszam do dzisiejszego wideo, w którym przyjrzymy się wzorcowi Page Object Pattern, aby zrozumieć, jakie daje korzyści i poznać dobre praktyki jego stosowania. Znajdujemy się teraz na oficjalnej stronie z dokumentacją Selenium poświęconej temacie Page Object Models. Jak możemy przeczytać we wstępie, Page Object jest to tak zwany Design Pattern, czyli wzorzec projektowy, którego celem jest redukcja zduplikowanego kodu. Jest to osiągane poprzez rozdzielenie kodu odpowiedzialnego za interakcję z testowaną aplikacją, czyli tak zwanego modelu, od kodu zawierającego informacje o scenariuszach testowych, czyli w jakiej kolejności wykonywać akcje oraz jakie dane przesyłać. Jak to jest osiągane? Zobaczmy na zamieszczonym niżej przykładzie. Mamy tutaj pojedynczą metodę testLogin, która jak widzisz nie zawiera zbyt dużo linii kodu. Natomiast jak zauważają autorzy, mamy tu aż dwa problemy. Po pierwsze, nie ma tutaj rozdzielenia pomiędzy znalezieniem elementu, a przesłaniem tam konkretnego tekstu. Z tego wynika też drugi problem, że jeśli chciałbyś dodać drugi test, na przykład w innej klasie, to musisz przekopiować tam wszystkie lokatory, co przy zmianie frontu wymusi dokonywanie zmian w wielu miejscach, a tego nie chcemy. Rozwiązanie to tak zwany Page Object, czyli klasa, która zawiera informacje o lokatorach oraz dedykowane metody do interakcji z nimi. Jak widzisz, w zamieszczonym przykładzie taki Page Object będzie składał się z referencji do WebDrivera, lokatorów oraz metod, które modelują jego zachowanie. W tym wypadku jest to metoda służąca do pomyślnego zalogowania na stronie. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy wchodzić w interakcję z aplikacją z wielu klas i w razie zmiany na UI dokonujemy zmiany tylko wewnątrz Page Objectu. Nie będę teraz drobiazgowo omawiał tej strony. W dalszej części wideo skupię się na istotnych regułach samego wzorca. Gdybyś chciał samodzielnie zapoznać się z tą dokumentacją, to link do strony z wzorcem znajdziesz w opisie do tego filmu. Strona, którą będziemy dziś testować, to automationpractice.pl. Jest to witryna sklepu odzieżowego utworzona na potrzeby automatyzacji. Tu od razu zaznaczam, że nie jest to moja strona. Jeśli miałbyś problem z jej wyświetleniem, to sprawdź proszę na stronie Is Down Right Now, wpisując automationpractice.pl. Wiem, że na niektórych światłowodach jest problem z wejściem na stronę, więc jeżeli widzisz, że strona jest dostępna, czyli tak jak teraz ma status app, to spróbuj proszę wejść na nią przez VPN-a lub przez prywatny hotspot z telefonu. Powinno pomóc. Kiedy zaczynasz jakiś projekt automatyzacji, to warto na początku przeanalizować aplikację, którą chcesz testować. Czyli to jest nasza strona główna. Zauważ, że na samej górze mamy osobno cały taki panel nawigacyjny, za pomocą którego możemy przechodzić pomiędzy sekcjami. Tutaj na przykład dla kobiet, sekcja sukienek, a ten panel się nie zmienia. Analogicznie to, co dzieje się na dole, czyli dla zakładki sukienek otrzymujemy tutaj w kafelkach odpowiednio ułożone produkty. I tak samo jest dla zakładki Women, czyli mamy kafelki odpowiednio rozłożone. Funkcjonalnie wyglądają dosyć zbliżenie, tak? Czyli mamy albo wyświetlanie za pomocą grida, albo za pomocą listy i tak samo działają pozostałe elementy. I teraz, jeżeli w pasku wyszukiwania wpiszę sukienka, no to znowu dostaję taki sam obraz wyników. Czyli mamy tutaj produkty podzielone na kafelki, bądź na listę w zależności od naszego ustawienia. Teraz chciałbym zwrócić uwagę Tobie na jedną rzecz. Tutaj autorzy Selenium informują, że ideą Page Objectu jest odwzorowanie zachowania dla konkretnego widoku. Nie chodzi tu o całą stronę, chodzi tu o konkretną część widoku, tak aby tylko informacje o tym widoku były zawarte w tym konkretnym Page Objectie.
żeby te informacje się nie powielały na wielu page objectach, no bo to znowu wróci nas do tego oryginalnego problemu, kiedy musimy dokonywać zmiany jednego lokatora w wielu miejscach, w wielu klasach. Czyli tak, w nawiązaniu do tego, że jeden widok to nie jest jeden page object, to zobaczmy, jak możemy ten widok rozbić na page object. Tutaj posłużę się programem Monosnap. Też polecam, bardzo fajne narzędzie do testowania i zgłaszania bugów. Czyli tak, mamy naszą stronę. I to, co widziałeś przed chwilą, czyli ten pasek nawigacyjny się nie zmieniał. Więc ja go opakuję jako osobny page object, tak? Czyli w ramach tego page objectu, powiedzmy paska nawigacyjnego, mam możliwość wyszukiwania elementów, mam możliwość sprawdzenia, co mam w koszyku, mam możliwość przejścia do panelu logowania lub mogę też przejść do innej zakładki. Kolejny page object, tak, to będzie nasz ekran widoków rezultatów. Tak, czyli za pomocą tego drugiego page objectu ja będę w stanie na przykład pobrać listę produktów, na przykład listę produktów składającą się z nazwy towaru oraz jego ceny. Tutaj oczywiście można by było rozwinąć te funkcje do wyświetlania za pomocą gridu, wyświetlania za pomocą listy, otwierania tych towarów i tak dalej. Jeśli chodzi o widok panelu logowania, tak to znowu tutaj możemy na przykład rozbić to na panel typowo do logowania. Dodatkowo drugi page object będzie zajmował się rejestracją konta i tutaj wcześniejszy nasz page object będzie służył do nawigacji. W związku z tym, że nie planuję tutaj automatyzować rejestracji konta, to na ten moment nie będę korzystał z tego page objectu. Wystarczą mi jedynie panel logowania oraz pasek nawigacyjny. Zatrzymajmy się tutaj chwilę na panelu logowania. Jak widzisz, panel ten składa się z 4 elementów. Mamy tutaj pole na adres mailowy, pole na hasło, przycisk do zapomniałeś swojego hasła oraz przycisk logowania. I teraz powinniśmy dodawać tylko takie pola, z których rzeczywiście będziemy korzystać. Tak, czyli jeśli chodzi o page object, no to chcemy, żeby on dostarczał nam te funkcje, z których my będziemy korzystać w ramach testu. Tak, czyli jeżeli ja planuję robić testy, które będą sprawdzały poprawne, niepoprawne logowanie, to tak naprawdę interesują mnie tylko te 3 pola. Adres mailowy, hasło oraz przycisk do logowania. Zobaczmy, co dzieje się, kiedy wpiszemy niepoprawne hasło lub login. Czyli w tym miejscu wpisuję niewłaściwy login oraz hasło, klikam przycisk Sign In i w tym momencie otrzymujemy informację, że login jest niepoprawny. Pewnie przez brak małpy w adresie. Jeżeli wpiszę tutaj adres gmail.com i zrobię Sign In, to dostajemy informację, że autentykacja zakończyła się porażką. Tak, czyli wcześniej był błąd związany z tym, że nie ma małpy najprawdopodobniej w mailu, a teraz mamy inny błąd. I teraz w sytuacji, kiedy podamy prawidłowy adres e-mail oraz prawidłowe hasło i klikniemy przycisk Sign In, to zauważ, że znajdujemy się na innym widoku, a u góry w prawym górnym rogu jest informacja o tym, że zostaliśmy zalogowani i mamy przycisk do wylogowania. Dobrze, czyli na podstawie tego, co powiedziałem, możemy powiedzieć, że ten panel logowania umożliwia nam 3 funkcje. Po pierwsze, możemy się poprawnie zalogować do aplikacji i tam dalej kontynuować testy. Opcja druga, możemy się niepoprawnie zalogować i wówczas lądujemy w tym samym miejscu. I opcja trzecia, to w momencie, kiedy niepoprawnie się zalogowaliśmy, to możemy też pobrać ten komunikat o błędzie. Tak jakbyśmy na przykład chcieli sprawdzić, czy właściwy komunikat wyświetla się dla właściwego typu błędu. I teraz jak to wygląda z poziomu kodu? Tutaj specjalnie opisałem to w taki sam sposób, jak jest na stronie Page Models, którą Ci wcześniej pokazywałem. Czyli mamy nasze lokatory jako typ danych by, mamy instancję naszego WebDrivera, która będzie wykorzystywać te lokatory do znajdowania ich na stronie i wchodzenia z nimi w interakcję. Mamy główny konstruktor login page, który jako argument przyjmuje referencję do przeglądarki, czyli WebDrivera, a następnie mamy te 3 metody, czyli sytuacja pierwsza. Podajemy nieprawidłowy login lub hasło i w tej sytuacji nic się nie zmienia. Jesteśmy cały czas na tym samym widoku, na tej samej stronie. Dlatego na końcu mamy return this. Sytuacja druga. Pomyślne logowanie. Ta metoda zakłada, że dane, które podamy, są poprawne. W związku z tym w rezultacie powinniśmy się przekierować na stronę z naszymi detalami. I ostatnia opcja umożliwia nam pobranie błędów logowania. Tutaj chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, że metoda getErrorMessage jest generyczna, to znaczy jakikolwiek błąd tutaj się pojawi, to ona po prostu zwróci ten błąd. Tak, czyli nie zakładamy, że chcemy błąd o takiej konkretnej nazwie, jak na przykład wartości invalid email address,
ponieważ w swojej praktyce wielokrotnie widziałem sytuacje, gdzie ktoś po prostu w ramach testu sprawdza, czy pojawił się ten błąd i robi to w ten sposób, że w kodzie ma metodę isInvalidaemailAddress displayed. Tak, i on tutaj po prostu szuka lokatorem błędu, który będzie miał tekst invalidEmailAddress. Moim zdaniem jest to niepoprawne rozwiązanie. Zamiast tego powinno się trzymać takie metody generyczne, które po prostu zwrócą ci błąd, jaki jest. A to, czy to będzie błąd invalidEmailAddress, czy jakiś authentication failure, to już powinno być weryfikowane na poziomie testu. I mówiąc tutaj o testach, możemy wyróżnić takie dwa podstawowe testy, czyli successful login, gdzie podajemy prawidłowy login i hasło, i spodziewamy się, że po takiej akcji nasz top navigation bar zyska informację o naszym użytkowniku, którą możemy tutaj zweryfikować. Czyli podajemy odpowiednio sformatowane imię, nazwisko naszego użytkownika i oczekujemy, że będzie to równe temu, co znajdziemy na pasku nawigacyjnym. Osobno mam tutaj test na unsuccessful login, który używa data providera, dzięki czemu za pomocą jednego kodu mogę wykonać 3 testy, które zweryfikują różne komunikaty o błędzie. Tak, czyli jest authentication failed, invalid email address oraz invalid password. Sprawdźmy, jak to działa. Jak widzisz, wszystkie testy zakończyły się pomyślnie. Pewnie to wiesz, ale tutaj jeszcze to raz podkreślę. Asercje znajdują się na poziomie testów, czyli nie powinno się robić asercji na poziomie PageObjectów. Jest to niewłaściwa praktyka. Jeśli tak robiłeś, to po prostu popraw. Czyli nasze testy będą miały asercję dokładnie na kodzie testowym, dzięki czemu otrzymujemy tą separację kodu testowego, który znajdziemy w zakładce test Java, od kodu zawierającego model naszej aplikacji, który znajdziemy w zakładce src main Java. Dobrze, czyli wiesz już, jak wygląda PageObject według autorów. Teraz pokażę Ci, w jaki sposób ja sam tworzę PageObjecty w swoich projektach. Na ogół zaczynam od utworzenia takiego bazowego PageObjectu, tak jak tutaj, na przykład nazwany BasePage. Zwróć uwagę, że jest to klasa abstrakcyjna, co oznacza, że nie możesz utworzyć instancji takiej klasy w ramach swoich testów. Wewnątrz tej klasy deklaruję referencję do zmiennej WebDriver modyfikatorem protected, dzięki czemu wszystkie klasy dziedziczące po klasie BasePage będą miały łatwy dostęp do tego WebDrivera. Następnie w konstruktorze po przypisaniu referencji wywołuję metodę waitForPage2BeLoaded. Jest to metoda abstrakcyjna publiczna i zadaniem tej metody jest czekanie, aż dany obszar, czyli dany PageObject będzie w pełni załadowany. To znaczy, że będzie w pełni funkcjonalny i będzie można z niego korzystać w ramach wykonywania testów. Dopiero jak ta metoda się zakończy, to wtedy wywołuję tutaj akcję initElements na klasie PageFactory. PageFactory jest pewnym uproszczonym sposobem przechowywania lokatorów do strony, który zaraz Ci pokażę. I kiedy już mam taki bazowy PageObject, to tworzę nowy PageObject poprzez rozszerzenie tego bazowego PageObjectu. Tak jak widzisz, tutaj mamy klasę TopNavigationBar, której zadaniem jest symulowanie akcji na tym pasku nawigacyjnym. Ta klasa składa się z konstruktora, który po prostu przekazuje referencję WebDrivera do klasy wyższej, czyli do BasePage'u. Następnie mamy takie metody jak OpenLoginPage, czyli tutaj kliknięcie przycisku Sign In Button i otworzenie strony Login Page. Możemy też pobrać nazwę użytkownika, aktualny status naszego koszyka, wylogować się, wyszukać elementy, otworzyć szczegóły dotyczące naszego konta. No i na samym dole jest właśnie ta metoda waitForPage2BeLoaded, czyli ja uznaję, że ten pasek nawigacyjny jest dostępny wtedy, kiedy element Search Input ID będzie klikalny. Tak, czyli w momencie, kiedy tu będzie można kliknąć, ja to uznaję dopiero za moment, kiedy ten widok jest już dla mnie w pełni użytkowalny i mogę na nim wykonywać testy. Chciałbym jeszcze poruszyć kwestię tak zwanego method chainingu, czyli to, co już miałeś okazję podpatrzeć. Autorzy tutaj sugerują, że metody w PageObjectach powinny zwracać PageObjecty, dzięki czemu możemy efektywniej zamodelować podróż użytkownika przez naszą aplikację. Czyli to, co widziałeś tutaj właśnie na poziomie login testu. Jeżeli login się uda poprawnie, to wtedy jesteśmy przekierowani do strony My Account Page. Natomiast
Jeżeli login będzie niepoprawny, no to wciąż jesteśmy na stronie login page, więc w tym momencie jesteśmy tam, gdzie byliśmy, więc z powodzeniem możemy skorzystać z wyrażenia return this. Tak, natomiast tu musimy być 100% pewni, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, bo inaczej możemy dostać jakiś błąd typu stale reference exception bądź inny. Zobaczmy, jak działa właśnie taki method chaining na przykładzie testu user should be able to change his surname. Czyli tak, zaczynamy naszą podróż od paska nawigacyjnego, tam klikamy przycisk Open User Account Details, czyli przechodzimy do tego widoku. Następnie wywołujemy Open My Personal Information na klasie My Account Page, tak, czyli klikamy w to miejsce i następnie na stronie My Personal Information Page aktualizujemy nasze dane, czyli w tym momencie po wprowadzeniu naszych danych i kliknięciu przycisku Save zostajemy przekierowani na stronę podsumowującą naszą udaną zmianę, czyli tutaj lądujemy na stronie My Personal Information Saved Page. I stamtąd pobieramy wiadomość, czyli Your Personal Information has been successfully updated, którą następnie weryfikujemy w tym miejscu i na końcu sprawdzamy, że w tym pasku nawigacyjnym pojawi się zaktualizowana nazwa użytkownika. Tyle w teorii, sprawdźmy, jak to działa. Jak widzisz, test przeszedł, no i w ramach tutaj metody po teście przywróciliśmy poprzednie nazwisko. Tak, czyli tutaj znowu korzystając z metod chainingu przeszliśmy ścieżkę od paska nawigacyjnego do aktualizacji danych użytkownika bez sprawdzania już tej wiadomości i na koniec wylogowaliśmy się z naszego konta. Kolejną dobrą praktyką, o której niekoniecznie przeczytasz wytycznych autorów, jest trzymanie się pewnych konwencji. Takie konwencje to na przykład konwencje nazewnicze. Czyli warto na przykład trzymać się jednej ustalonej konwencji. Ja na przykład każde pole typu input odpowiednio nazywam, tak abym korzystając później z tego page objectu mniej więcej orientował się, którego elementu to dotyczy. W ten sposób mam name input, surname input. Jeżeli coś jest przyciskiem typu radio button, to oznaczam to jako radio button. Tutaj ponownie masz input. Jeżeli coś jest po prostu zwykłym przyciskiem, no to zakończone jest słówkiem button. Dodatkowo, jeżeli mam do czynienia z tekstem nieedytowalnym, to zazwyczaj posługuje się słówkiem labels. Dzięki takiemu rozwiązaniu łatwo jest po prostu pracować z tym repozytorium, bo wszystkie page objecty są nazywane w ten sam sposób, więc czytając sam kod mniej więcej wiesz, jak wygląda ta strona, którą testujesz. Kolejna rzecz, jeżeli masz metody, które są bardzo podobne do siebie, tak jak tutaj update personal data successfully i unsuccessfully, to unikaj proszę duplikacji kodu. Jeżeli widzisz, że jest kod wspólny dla tych dwóch metod, to warto tutaj utworzyć dedykowaną metodę prywatną, która zajmie się wypełnianiem tego formularza. Dzięki czemu unikniesz duplikacji kodu i łatwiej Ci będzie utrzymywać go w dłuższym terminie. Dodatkowo w przypadku My Personal Information jest możliwość, że będzie więcej niż jeden błąd. W związku z tym ten page object oferuje metodę getErrorMessages, która zwraca całą listę różnych błędów, które mogły się tam pojawić. Zwróć też uwagę, że tutaj jest bardzo wiele pól i tak naprawdę jeżeli byśmy chcieli utworzyć metodę jedną, która by te wszystkie pola edytowała, to ta metoda będzie miała bardzo dużo argumentów. Ogólnie uznaje się, że do 3 argumentów jest ok w Javie, więcej niż 3 no to już jest niedobrze, więcej niż 5 to jest już tragicznie. W moim wypadku widzisz, są to 4 argumenty, więc pewnie jest tu jakaś przestrzeń do poprawy. Natomiast to, co robią niektórzy, co uważam, że nie do końca się sprawdza w automatyzacji, jest na przykład to, że dajemy możliwość tutaj edycji każdego pola. Tak, czyli w tej klasie My Personal Information Page mielibyśmy metody takie jak set Mr. or Misters, set name, set surname i tak dalej. I to test musiałby wszystkie te dane wprowadzać. Moim zdaniem takie rozwiązanie jest dosyć problematyczne, bo przenosimy wiedzę o tym, jak te pola uzupełniać na poziom testu. To rozwiązanie, które tutaj proponuję, co prawda zabiera więcej argumentów, ale przynajmniej mamy konkretną metodę, która wpisuje te argumenty, zapisuje formularz i zwraca nam właściwą stronę. Ostatnia rzecz odnośnie Page Object, którą chciałbym Ci dzisiaj pokazać, to tak zwane Page Component Objects, czyli w sytuacji, kiedy mamy na przykład tak jak tutaj, widok podobnych elementów ułożonych w jakiś chronologiczny sposób i każdy z tych elementów ma pewne atrybuty, które mogłyby nas interesować z perspektywy testów, jak na przykład nazwa elementu, cena, ile jest dostępnych sztuk,
to możemy opakować to jako tak zwane obiekty typu page component. Tak, czyli tutaj korzystamy z tak zwanej kompozycji, czyli relacji, że page object będzie zawierał inne page objecty. Tak jak widzisz tutaj w przykładzie mamy tę stronę bazową, mamy na przykład products page, czyli stronę, która zawiera te produkty i mamy osobno klasę abstrakcyjną base component, która przechowuje zamiast WebDrivera po prostu web element, w którym zachowane są te informacje, które nas będą interesować, a następnie mamy klasę product, która będzie rozszerzać tą klasę base component i na przykład udostępniać takie metody jak pobierz nazwę, pobierz cenę, dodaj do koszyka i tak dalej. I to w rezultacie, jeżeli tak rozpiszemy nasze testy, to praca z tymi obiektami będzie o wiele prosta. Tak, czyli możemy po prostu szukać elementu, który będzie miał nazwę plecak i sprawdzać jego cenę, tak jak ma to miejsce tutaj. Znajdujemy element o nazwie plecak i sprawdzamy, że ma on cenę 29,99. No dobrze, i teraz w jaki sposób można to wykorzystać w automatyzacji na przykład na stronie Automation Practice? Czyli tworzę sobie klasę typu base component page, która ma tylko jedno pole, czyli web element z tym źródłowym elementem. Następnie tworzę klasę product component, która dziedziczy po klasie base component page. W kolejnym kroku wracam do strony Automation Practice. Teraz ponownie znajduję lokator dla głównego elementu produktu. Mając ten lokator, jestem teraz w stanie złapać wszystkie kafelki z produktami znajdujące się na tej stronie. I teraz jeżeli interesuje mnie na przykład nazwa produktu, jak na przykład tutaj printed chiffon dress, to w tym momencie tworzę relatywny XPath od tego głównego kafelka do nazwy produktu. Tak i w tym momencie znalazłem lokator wskazujący na samą nazwę produktu. Kopiuję go i umieszczam w klasie. A następnie tworzę metodę getName, za pomocą której będę w stanie zwrócić nazwę produktu dla konkretnego kafelka. Tak, czyli w tym celu odwołuję się do tego głównego elementu i na nim dopiero będę szukał kolejnego elementu zagnieżdżonego wewnątrz tego elementu root. I na koniec pobieram tekst tego elementu. Analogicznie postępuję w celu uzyskania ceny tego produktu. Tak i teraz załóżmy, że celem mojego testu jest wyszukanie jakiejś sukienki poprzez search. Czyli tutaj wpisuję na przykład słówko dress, następnie dostaję rezultaty z wynikami i te rezultaty znajdują się na widoku, który tutaj określilibyśmy jako search results page, czyli strona reprezentująca wyniki wyszukania. I teraz z perspektywy tego page objectu mnie interesują wszystkie kafelki, czyli wszystkie elementy, które mogę zlokalizować poprzez ten główny lokator, który znaleźliśmy wcześniej, czyli product container. Tak, czyli w tym miejscu deklaruję moją listę produktów. Jest to lista typu web element i następnie tworzę metodę pobierz wszystkie wyświetlone produkty i w ramach tej metody zamieniam tą listę web elementów na stream, który następnie mapuje, że każdy element stanie się nowym product komponentem. Czyli ten element zostanie przekazany do konstruktora w product component, który przekaże do tego base component page. Mogę też dodać metodę, która będzie pobierać mi konkretny wyświetlony produkt. I w tej metodzie argumentem będzie warunek, jakiego rodzaju przedmiot chcę otrzymać. Tak, czyli na początku pobiorę sobie wszystkie produkty, następnie wyfiltruję dla wskazanego warunku, odnajdę pierwszy lub nie. I w tym momencie możemy już napisać konkretne testy, które wykorzystają te nasze product komponenty. Tutaj najprostszy test to będzie wyszukanie po na przykład frazie garnitur, gdzie pamiętamy, to jest strona z odzieżą dla kobiet, dlatego nie mamy tam garnituru, więc w momencie, kiedy wywołam metodę getAllDisplayedProducts, no to oczywiście spodziewam się, że nie dostanę żadnych wyników. Jak sprawdzam, czy to działa. OK, zadziałało. Teraz w drugim teście tutaj sprawdzimy, czy wyszukiwarka działa na tak zwany partial match, czyli takie częściowe dopasowanie do wskazanego tekstu. Czyli w tym momencie szukam po haśle dress i chciałbym znaleźć produkt, który się nazywa chiffon dress. Po wyszukaniu frazy dress proszę o wyświetlony produkt i warunkiem tutaj będzie, aby nazwa tego produktu to była printed chiffon dress. I po otrzymaniu tego produktu, tego elementu, sprawdzam na nim, czy nazwa to rzeczywiście chiffon dress i czy jego cena to $16. Jak widzisz, test przeszedł. Korzystając z takiej możliwości, bardzo łatwo mogę dodawać kolejne testy, jak chociażby ten sprawdzający tak zwany exact match, czyli dokładne dopasowanie.
Okej, to by było tyle, co chciałem Ci dzisiaj przekazać. Mam nadzieję, że dzisiejsze wskazówki pomogą Ci w tworzeniu łatwo utrzymywalnych testów automatycznych. Pamiętaj, że cały kod z dzisiejszego wideo znajdziesz na moim repozytorium GitHub. Link do repo standardowo w opisie do filmu. Jeśli dzisiejszy materiał był dla Ciebie pomocny, to daj łapkę w górę, a jeśli jeszcze tego nie robisz, to zachęcam Cię do subskrypcji kanału, tak aby nie ominęły Cię kolejne materiały. A dodam, że teraz trochę będzie o Selenium. Dziękuję za Twój czas i do zobaczenia.